Cześć, dzień dobry, dobry wieczór. Dzisiaj w naszej serii Zbuduj model kultowego kita z serialu Nieustraszony dokończymy składanie siedzeń, a będą to numery 61, 62, 63, 64 oraz 65. A więc zaczynamy. Złożenie 61. Oparcie fotela pasażera. Zaczniemy od tego, co już doskonale znamy. Złożymy oparcie fotela, element 61A i 61E. Gołąbeczka, która trafia tutaj, aby pasażer miał miękko w plecki. Element 61B. Oczywiście pod te gumowe zawiasy, elementy, uszy. W tym oraz w tym miejscu przykręcamy na śrubkę MP. Śrubki przykręcone, teraz w tym oraz tym miejscu przykręcamy na śrubki LP. Oparcie jest gotowe. To teraz przykręcamy je do siedziska. Oczywiście tu jest miejsce na śrubkę oraz tu mamy miejsce na śrubkę, więc to łączymy w taki sposób i tu przykręcamy na jedną śrubkę typu BP. Co mamy następnego? Następnego mamy plecki 61C, żeby wszystko co tu brzydkie to zakryć. I przykręcamy tutaj oraz tutaj na śrubkę BP. Śrubki są, to teraz plecki, czyli element 61D. Tak naprawdę nie trzeba nic dobierać jakoś, bo to wchodzi idealnie. Element 61F, ten dłuższy trzpień trafia tu, ten krótszy tu, a tu będzie miejsce na śrubkę. O nie, i tu trzeba znowu tak przyciskać, żeby utrafić. O, udało się, a z drugiej strony wyszło. Wyszło w sensie, że nie wyszło. A tu będzie śrubka BP. Teraz logo. Oczywiście logo ma być tak, że dolna część ma dotykać tej kreski. Teraz możemy go zamontować na naszej podłodze. Oczywiście tutaj są nóżki, które trafiają tutaj. Miejsce na śrubkę w tych dwóch punktach. Wręcz samo pasuje i samo się układa. Odwracamy i tutaj oraz tu przykręcamy na śrubkę GM. Fotel jest na swoim miejscu, a więc złożenie 61 zostało ukończone. Złożenie 62. Podstawa lewego tylnego siedzenia. Element 62A i 62C. Umieszczamy gąbeczkę w taki oto sposób. O, ta gąbeczka jest trochę taka cieniutka w porównaniu do tamtych. I nakładamy element 62B. Tak jak zawsze te uszy mają nachodzić na plastiki od tej strony. Ojojoj, no tu jest twardsze.
Zrobione. W tych punktach przykręcamy na śrubki DP. No rzeczywiście ta mała ilość gąbki objawia się tym, że ten fotel jest o wiele twardszy. On już nie jest taki przyjemniutki. Ale montujemy go do naszej podłogi. Na rysunku to widać, że jest to lewa strona, ale mamy też to napisane tutaj. I tak, pas oczywiście na zewnątrz, trzpień idzie tu, śrubka będzie tu. O, ale się dopasowało. No dobra, od dołu w tym miejscu będzie jedna śrubka BP. I czy mój plan się udał? Jest pas. Ha! Tak to właśnie miało wyglądać, żeby nie było śrubki. Złożenie 62 zostało ukończone. Złożenie 63. Oparcie lewego tylnego siedzenia. Złóżmy nasze oparcie, element 63A i gąbeczka 63D. Ona jest taka sama. W sensie prostokątna. Nie ma tutaj żadnych wycięć innych, więc po prostu nakładamy. I element 63C. On już ma wycięcie tutaj, które trafia w tym miejscu. Oczywiście wszystkie uszy pod spód. W te wszystkie punkty, gdzie mamy gumę, przykręcimy śrubki typu DP. Wszystkie śrubki są na miejscu. Przykrywamy to wszystko elementem 63B. W sumie te wszystkie elementy też mają L-ki. Ten chyba też miał. I oczywiście wcięcie do wcięcia. Tutaj są wypustki, które mają trafić w to miejsce. Co to takie brudne? Dziwne. Tutaj też pasuje to średnio. Mam nadzieję, że to będzie niewidoczne w ostatnim rzędzie. W tych dwóch miejscach przykręcamy na śrubki BP. Dalej jest średnio, ale przykręcamy to do naszego wnętrza. Oczywiście od tej strony, czyli od lewej. Jak to teraz przymierzamy? Otóż mamy jeszcze dwa wolne trzpienie na śrubki, które trafiają oczywiście tutaj, tu oraz tu. Ok, tak to ma wyglądać. I przykręcamy na dwie śrubki BP. Tutaj super pasuje. Nie, no to się zasłoni, będzie dobrze. Złożenie 63 zostało ukończone. Złożenie 64. Podstawa prawego tylnego siedzenia. No i co tu dużo mówić, mamy po prostu powtórzenie złożenia 62. Element 64A, gąbeczka 64C i rama 64B. Przykręcamy tu, tu oraz tu.
na śrubki DP. Skręcone siedzisko oczywiście trafia do wnętrza naszego z jedynej możliwej strony. Oczywiście trzpień tutaj, śrubka tutaj. Ok, i od drugiej strony, w tym miejscu, będzie śrubka typu BP. Ok. Kolejne siedzisko jest prawie całe na swoim miejscu, ale złożenie 64 mamy ukończone. Złożenie 65. Oparcie prawego tylnego siedzenia. Zaczynamy od powtórzenia złożenia 63. Element 65A, do którego trafia gąbeczka na środeczek i oczywiście element 65C. Gdzie to było? O, to do tego. I przykręcamy na śrubki DP we wszystkich gumowych miejscach. Ta strona jakby poszła mi gorzej, tak krzywiej, ale działa. Jest poprawnie. Na to przykręcamy element 65B. Oczywiście tu mamy wcięcie, tutaj również. I jeszcze te dwa trzpienie do tych otworów. Proszę bardzo. I w tych dwóch miejscach przykręcamy na śrubkę BP. Oparcie gotowe to oczywiście ląduje w naszym wnętrzu. Dalej robimy to samo. Te dwa punkty przykręcamy w tych dwóch miejscach. A przykręcamy na śrubki BP. Jest dobrze. Pasy też leżą jak leżeć powinny. Nawet same się układają, zobaczcie. O! I teraz dopiero będzie akcja, bo przyczepiamy naszą deskę rozdzielczą. Muszę wam coś powiedzieć. Ja tej deski rozdzielczej nie odłączyłem od czasu sprawdzania. Jakby ktoś się zastanawiał, co to za czarny głośnik, to tu wam daję link, bo ten głośnik wymieniałem. I nasza deska rozdzielcza już jest na wolności. Przełóżmy kable, całą naszą wiązkę przez ten otwór tutaj. Istotne punkty. Ten otwór trafia tutaj, a ten niżej trafia tu. Tak samo z drugiej strony. Ten tutaj, a ten tutaj. Wiecie co? Tą taśmę to ja odkleję. Przykleiłem tu taśmę, ale jednak ją odklejam. Proszę bardzo. Tutaj też są istotne punkty. Ta kierownica ma iść za ten plastik od pedałów. I teraz tutaj oraz tutaj przykręcamy. Och, nie doszło. Teraz doszło. Oraz tutaj przykręcamy na śrubki BP. Przykręcone jest z dwóch stron. To teraz od dołu w
tym oraz tym punkcie, czyli to, co widzimy tu od góry, przykręcamy na śrubki BP. O, super. Takie rzeczy są super do takich elementów, żeby nakierować. Ja to kupiłem za parę groszy z AliExpress i bardzo polecam. Po przykręceniu zróbmy przerwę na klejenie tych kabli, aby ładnie się ciągnęły i przylegały tutaj do wnętrza. Oczywiście nie naciskamy za mocno, a jak naciskamy, to podkładamy rękę pod spód, żeby nic pod spodem nie ułamać. Tak, moja taśma tak słabo się trzyma, ale coś tam przytrzyma. Tutaj mamy kabel D, który jest taki krótki, więc nie zaklejam tego mocniej tu, ale tutaj dokleję taśmę. Tak, to co tutaj robię, to nie tylko jest po to, żeby ułożyć kabel, ale również po to, że jak to nałożymy na podwozie, to żeby kable się nie stykały z innymi kablami oraz z metalowym podwoziem, to niech to będzie zabezpieczone. Tak być powinno. Ok, na górze wszystko przetrwało. To teraz element 54A, osłona ognioodporna. Musimy odwrócić nasze wnętrze z powrotem w sumie i ją też do góry nogami, czyli w taki sposób musimy przykręcić od spodu. Ten otwór trafia tu, a ten tutaj i również musi przejść nasza kierownica. O, pięknie. I w tych wszystkich punktach przykręcamy na śrubki BP. I jest tak oto. Super, co? Jeszcze to musimy zaczepić pod spodem w ten sposób. O, to może nie będzie wypadać, że przychodzi między tym a tym. Musimy jeszcze sprawdzić, czy pedał hamulca działa. To ten szeroki. Słyszymy, że działa. Pstryka jak stara kuchenka gazowa. Moi drodzy, ostatnie złożenie 65 zostało ukończone. A tak wyglądają wszystkie dzisiejsze złożone elementy. Powiedzcie proszę, jak wam podoba się wnętrze? Według mnie jest naprawdę fajne? Są tylko te drobne niedociągnięcia, na które narzekałem ostatnio, czyli te połączenie gumy z plastikiem, no tam są szpary i to wygląda no źle, widać, to widać. A tak wyglądają elementy, które do tej pory uzbieraliśmy. Bardzo cieszy mnie to, że kable, które daliśmy pod wnętrzem oraz taśma nie przeszkadzają w tym, aby to nałożyć na podwozie. Wszystko działa, wszystko pasuje, więc pewnie mamy tam jeszcze dużo przestrzeni na taśmę i kable. Dziękuję wam za dzisiejsze wspólne składanie i zachęcam do obejrzenia innych treści na tym kanale. Trzymajcie się, cześć!